oko Saurona. Dobra, teraz poważnie. Dzisiaj pierwszy odcinek serii Kotek nudzi, czyli tematyka merytoryczna na moim kanale. Odcinek pierwszy. Co to będzie? Porównanie martwego ciągu klasycznego sumo. Jedziemy! Jak wiecie, martwy ciąg jest to ćwiczenie podstawowe, wielostawowe, złożone. Należy do kategorii ćwiczeń złotych. Odróżniamy w trójboju dwie podstawowe techniki. Sumo i klasyk. Sumo. Szersze rozstawienie stóp, w klasyku węższe rozstawienie stóp. Jak mamy szersze rozstawienie stóp, z automatu mamy większe zgięcie stawy kolanowym. I jak mamy większe zgięcie stawy kolanowym w sumo, też z automatu mamy niżej biodro, porównując klasyk. A jak wyglądają statystyki? 2/3 mężczyzn do 100 kg oraz 2/3 kobiet do przewag trenuje lub startuje techniką sumo. Natomiast 2/3 mężczyzn powyżej 100 kg startuje lub trenuje techniką klasyczną. Z czego to może wynikać? Po pierwsze, u osoby wyższej odległość między sztangą a kolanem jest większa, porównując się z osobą niższą. Jak wiecie, martwy ciąg sumo jest cięższy z oderwania. W klasyku ciężko jest w okolica kolana. Stąd ten martwy punkt, martwy obszar jest w tak niefajnym miejscu dla osoby wysokiej, że on musi podnosić w klasyku. Choć są wyjątki. Druga sprawa, osoba wyższa albo bardzo wysoka, rozstaw ma bardziej pół sumo niż sumo, porównując się z osobą niską. No i drugi argument wynikający z mobilności. Osoba wysoka musi jeszcze niżej zejść niż osoba niższa, stąd potrzebuje dobrej mobilności. Jeżeli jej nie ma do złapania sztangi w klasyku, to co dopiero w sumo. A jak łapie w gorszym ustawieniu, pozycja wyjściowa tak zwana połamana, wtedy ma mniej siły z dołu, a potrzebuje tą siłę dużo wyższą w sumo niż w klasyku. Tak, jeśli chodzi o różnicę w aktywności mięśniowej pomiędzy sumo a klasykiem. W sumo większe zaangażowanie czy większa aktywność mięśni w MG wyszła. Dla piszczelowego przedniego, dla przywodzicieli, dla przyśrodkowego, obszernego przyśrodkowego, obszernego bocznego. Natomiast w klasyku prostownik grzbietu oraz brzucha łydki. Z czego to może wynikać? No, z ustawienia mamy większe zgięcie stawy kolanowym oraz szersze rozstawienie stóp, wtedy mamy większe zaangażowanie i czwórek i przywodzicieli. Natomiast wyższe biodro z automatu ustawia nasz tułów bardziej bliżej do pozycji równoległej w stosunku do podłoża. Wtedy mamy większe zaangażowanie czy większą aktywność prostownika grzbietu, który działa jako antyzgięcie tego prostownika, więc chroni nas i stąd się napina. Nie zawsze oczywiście jest tak silny, jak rzeczywiście chcemy, ponieważ potem pojawia nam się gardło. Jeśli chodzi o badania, polecam S. Camilla, mogę pomylić tutaj na nazwisko, i współautorzy z 2002 roku, gdzie dokonali właśnie takie analizy MG. Minusem tych badań jest to, iż wykonywano je na 12 futbolistach, jak dobrze pamiętam, i jeszcze studentach. Więc jak wiecie, martwy ciąg sumo jest typowo ćwiczeniem technicznym, porównując klasyk. Stąd małe błędy lub większe błędy, które może naukowiec czy zawodnik, który nie jest typowym turboistą, nie widzieć, może przynieść się do jakichś tam różnic, które w MG, które powinny wystąpić, ale nie wystąpiły. No i minusem tych badań jest to, że badano te ciągi na stosunkowo niskim obciążeniu, na tym samym obciążeniu i klasyk i sumo. Ja dobrze pamiętam 12 powtórzeń, więc inaczej te MG będzie wyglądać przy 12 powtórzeniach za pasem, a inaczej przy maksymalnych obciążeniach. Ale można się domyśleć, no jak widzicie, nie każde badania są wykonywane w 100% tak, jak powinny być wykonane. Idziemy dalej. Jakie czynniki będą decydować o tym, czy łatwiej nam będzie w sumo, czy w klasyku? Po pierwsze, budowa stawu biodrowego, a dokładniej głębokość panewki oraz kąt szyjkowo-udowy. Czym ten kąt będzie bardziej rozwarty, tym możliwie lepsi będziemy w technice sumo niż w klasyku. Nie dyskwalifikuje nas do wykonywania tych ciągów, ale będziemy silniejsi.
Drugi argument. Układ dźwigni, to znaczy proporcje kostne, więc w klasyku dłuższe ramię, krótszy tułów, natomiast w sumo krótsze ramię, dłuższy tułów. Oczywiście to są skrajne wartości, aby przybliżyć bardziej kierunek klasyczny lub sumo. Mogą być osoby, które będą miały pół na pół lub niewielką różnicę między tymi ciągami. Trzeci argument to jest mobilność. Jak wiecie, martwy ciąg sumo wymaga dużego rozstawu i głębszego siadu i w istocie rzeczy potrzebujemy większej mobilności. I takim oto sposobem sumo staje się ćwiczeniem bardziej technicznym niż typowo chamsko-siłowym. Jak dobrze pamiętam, to około 12% krótszy ruch jest sumo niż w klasyku. Czy to jest argument, aby hejtować sumo, że jest łatwiejszy? Oczywiście, że nie. Według mnie osoby, które podnoszą 250 kg w klasyku, a 150 kg w sumo, uważają, że sumo jest dla pussy, jak to się mówi. No ale to jest tylko i wyłącznie leczenie swoich kompleksów. Osoby, które podnoszą dużo w klasyku i w sumo, mają prawo naprawdę wypowiadać się na temat sumo i klasyka. Ale oczywiście to w formie żartu było. Tak naprawdę o tym, czy bój jest łatwiejszy czy trudniejszy, albo o sile Twojego boju decydują Twoje samoogniwa. Więc jeżeli w danym odcinku będziesz słaby, to tego nie poniesiesz. Więc jeżeli w sumo będziesz słaby na dole i masz słabe czwórki, niestety sumo będzie dla Ciebie cholernie ciężki. Przykład wyciskania leżąc. Mamy dwie osoby. Jedna osoba ma dłuższy ruch, druga osoba ma krótszy ruch wyciskania leżąc. Jesteśmy na samym dole, czyli przy klatce piersiowej. Jeżeli ta osoba, która ma krótszy ruch, ma słabe wyciskanie z dołu, tego nie ruszy. Osoba, która ma dłuższy ruch, ma silniejsze wyciskanie z dołu, no to ruszy. I kto wyciśnie? Ta osoba, która ma dłuższy ruch. Więc jak widzicie, ROM nie jest taki istotny. Oczywiście to, co się zdarzy później w tym ruchu, nie jest takie ważne. Nas interesuje wyciskanie na samym dole. To czy zakończy ruch lockoutem, czy nie, to nie jest istotne. Chodzi tylko i wyłącznie o przykład. Więc geneza hejtu wynika moim zdaniem tylko i wyłącznie z kompleksów. Jedziemy dalej. Podsumowując, z natury nie ma łatwiejszego ciągu, czy trudniejszego, czy lepszego, czy gorszego. Wszystko zależy od Twoich słabych stron, mocnych stron oraz budowy ciała. Jak sprawdzić na łatwiej, który ciąg jest silniejszy bądź trudniejszy? Programowanie. Ustaw programowanie, gdzie celem jest sumo i klasyk. I po kilku tygodniach czy kilku miesiącach wyjdzie, który jest lepszy bądź gorszy. Pamiętajcie o tym, że martwy ciąg sumo jest to ćwiczenie silnie techniczne. Więc warto wcześniej skonsultować swoją technikę i na niej bazować przez całe programowanie, ponieważ może to oszukać nasz test. Klasyk oczywiście też potrzebuje techniki, żeby dźwigać więcej, natomiast nie jest to tak bardzo istotne jak w sumo, co widzimy na zawodach, gdzie większość w klasyku, zdecydowana większość w klasyku ciągnie garbem i wciąga bardzo duże ciężary. To pierwsza rzecz, jeżeli ktoś by chciał podejść profesjonalnie, już potrzebuje naprawdę bardzo dobrego trenera, który oceni jego układ dźwigni, budowę biodra, mobilność i wtedy będzie miał naprawdę prawie laboratoryjną odpowiedź, w którym ciągu jest lepszy bądź gorszy. To dzisiaj na tyle. Będzie więcej materiałów na tematykę merytoryczną. Oczywiście zachowana będzie proporcja między fany a merytoryka z przewagą na fany, ponieważ to utrzymuje kanał. Żartuję oczywiście. Kontakt ze mną znajdziecie w opisie i w komentarzu. sebastian.kod1985 oraz zniżkę 10% na suplementy i koszulki, między innymi tą z GN Nutrition. 10% w dół, kod Faceless. Tyle na dzisiaj i BUM! Nie ma łapy!